Postanowiłem zapytać w każdym dostępnym fast foodzie o coś największego, co mogą mi zrobić. I nie byłbym sobą, jakbym nie zrobił z tego rywalizacji, więc zobaczymy, który fast food zaprezentuje się najlepiej i gdzie dostaniemy największy item. Oto kilka zasad na ten odcinek. Nie mogę im nic podpowiadać, to ma być propozycja od osoby, która będzie mnie obsługiwać. Każdą pozycję będę ważyć i będzie to miało kluczowe znaczenie w rywalizacji. A to, co dostanę, ma być pozycją, której nie ma w menu. To musi być zmodyfikowane. Są w menu pozycje, które tytułowane są zestawem powiększonym XXL, ale co dostanę, jak poproszę o maksymalne powiększenie dowolnej pozycji. A zaczynamy od Max Premium Burgers i dodatkowo będę oceniać również kreatywność, czyli można tutaj zgarnąć 2 razy po 7 punktów i łącznie mamy 14 do zdobycia. Zobaczymy, co nas czeka w pierwszym punkcie. Mam nadzieję, że będzie dużo jedzenia. Każdy, kto je na tym odcinku, obowiązkowo łapka w górę. Dzień dobry, witam Was, słucham zamówienia. Ja bym poprosił coś takiego największego, co jesteście w stanie mi zrobić. Będzie bardzo smaczny, myślę, że to jest... Super, dziękuję bardzo. Będzie dużo mięsa i właśnie na to liczę. 4 dyszki mamy. Obstawiam, że dzisiaj pójdzie mnóstwo siana na ten odcinek, więc tym bardziej zostaw łapkę w górę. W każdym fast foodzie zapytam pracownika o nazwę dla tej spersonalizowanej pozycji. Super Frisco. Super Frisco. Dobra, dzięki bardzo. Dobra, więc mamy Super Frisco Burgera, taka nazwa. Jest naprawdę ciężki. Będziemy sobie sprawdzać wagę, rozmiar, czyli wielkość. Można mieć i na ciężkość, i na gabaryt. 423, czyli prawie pół kilo ma. 13 centów. Zobacz, ile sera. Naprawdę jest dopompowany. To jest naprawdę duże. Mega czuć mięso, ale to mięso z burgera nie jest jakieś objętościowe i te 3 plastry robią tak naprawdę, jakby były konkretne 2. Jest nawet pikantny. Jeżeli chodzi o wielkość, to dałbym 4/7. W dzisiejszym odcinku oczekuję naprawdę takich konkretnych pozycji, a jeżeli chodzi o kreatywność, no to mamy tylko dodanie jednego mięsa, więc kreatywność dałbym 2/7. Czyli mamy tutaj 6/14, nawet nie ma połowy. Ale to Burger King na razie klasyfikuje się na pierwszym miejscu. Kolejne, co mamy, to jest Subway i teraz wchodzimy i zobaczymy, czy tutaj personalizacja będzie na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że może być grubo, ponieważ tu składników możesz dodać w mega długą bułkę albo w tortillę. Zależy, co nam dadzą. Coś takiego najbardziej dużego, co pani może mi zaoferować. No i pani zaczęła składać całkiem sporą kanapkę. A jej nazwa to... Serowa Fiesta, brzmi nieźle. To będzie zdecydowanie największy Subway, jaki w życiu jadłem. Jak niemowlaczek, patrz. Sprawdzamy wagę. Co jest? 274, 30 cm. Jest dłuższy, ale jest lżejszy. 4/7 też. Ciekawe, czy coś będzie miało blisko kilograma. Mi się wydaje, że ciężko, żeby tak było. Kreatywność dam mega wysoko, bo już widziałem, jak to pani przygotowywała. Mamy pastę awokado, mamy nachosy. Serowa Fiesta kanapka, ale jest oklejona. O kurde, grubo. Mogę jednak na pół wziąć. Okej, czuć Meksyk, to jest chrupiące, jest pikantne, ale zarazem jest tyle sosów, że to oni równoważy i zaraz to się staje lepkie, więc to jest dziwna konsystencja. Pierwszy raz się z taką spotykam. Smakowo to jest w moje gusta, bo mamy chrupiący chips, jest awokado, pasta, czyli guacamole i kreatywność dałbym tutaj 6/7. Ten jeden punkt jeszcze można byłoby coś jeszcze dołożyć, ale już to się robi teraz problematyczne w jedzeniu, a co dopiero jakbym coś dołożył. Łącznie mamy tutaj 10 punktów i to na razie Subway wychodzi na prowadzenie. Kolejne miejsce na naszej dzisiejszej odcinkowej mapie kulinarnych przygód to Pizza Hut. Zobaczymy, co nam tutaj wykombinują. Duża pizza, można nałożyć dużo składników, więc powinno być dużo jedzenia. Ta pizza zapowiada się naprawdę gigantyczna, a jej nazwa to... Letnie szaleństwo. Dobra, letnie szaleństwo brzmi spoko, no. 98, letnie szaleństwo, pan tak nazwał tą pizzkę i będzie szaleństwem na serio, no, bo jest tam dużo składników. Czy to się utrzyma w ogóle? Wiem, że to może być największe, co się pojawi na odcinku, ponieważ pizza, no gabarytowo ma przewagę. Ole duża, co jest grane? Z moich obliczeń wychodzi, że mamy ponad kilogram żarcia i mamy przekroju 38-39 cm, prawie 40. Powiem Ci, że za rozmiar muszę dać 7/7, bo to jest zdecydowanie najbardziej napasiona pozycja, jaką do tej pory mamy. Ej, piesek przyszedł. Co, piesku, chciałbyś pizzkę? Dla Ciebie mam coś lepszego. W końcu Pancake po 1,5 roku życia stał się psim influencerem i dzisiaj mamy pierwszą współpracę właśnie tego influencerowego pieska. No i co my tu mamy? Przyszła do nas paka od psiego bufetu i to psi bufet jest partnerem dzisiejszego odcinka. Hey you bro, to dla Ciebie wszystko, zobacz.
Psi Buffet przyszedł. Mamy dla ciebie mnóstwo różnych smaków. Psi Buffet to świeże jedzenie dla psów jakości human grade, czyli jest nawet przystosowane dla ludzi. Po prostu jakbyś to jadła, to byś czuła, że brakuje przypraw. Psi Buffet działa troszeczkę jak subskrypcja. Zamawiasz jedzenie i co kilka tygodni przychodzi paczka dla twojego pupila, żeby miał co jeść. Oczywiście w każdej chwili możesz przesunąć dostawę lub zmienić jej adres. No ale co mamy w paczce? Psi Buffet ma aż 8 smaków, więc każdy piesek znajdzie coś dla siebie. Tu mamy rybkę, wyborny łosoś z białą rybą, ziemniakami, zieloną fasolką szparagową i koperkiem oraz wiele innych takich jak jagnięcina, dziczyzna, kaczka, kurczak, do woli. Oczywiście jak twój pies ma jakieś alergie lub nietolerancje, to możesz to zaznaczyć i wtedy eliminują to z przesyłki. My na przykład wykluczyliśmy kurczaka, wszystko przychodzi zamrożone, więc możesz chować do zamrażarki na później, a to co chcesz, żeby piesek jadł w ciągu tygodnia, trzymaj po prostu w lodówce. Ja już mu przygotowałem tutaj 2 dania, mamy jagnięcinkę oraz rybkę. Jagnięcinka czy rybka? Twój nosek wybrał jagnięcinkę, więc otwieramy. Jest serio smaczne. I taki posiłeczek wpada dla naszego pieska. Czekaj. Już? Ależ to będzie zdrowy piesek. W ofercie Psiego Buffetu są również dostępne smaczki, w tym nowość, gryzaki dentystyczne w 2 różnych smakach, które możesz dodawać do zamówienia. Czyli po jedzeniu gryzak dentystyczny. Pancake? Do mnie? Siad? Pięknie, piesku. Proszę bardzo. Grzeczny. Załatwiłem dla waszych pupili kod rabatowy SZEF40, który daje minus 40% na 2 pierwsze zamówienia, więc do roboty, niech wasze pieski będą najedzone i zdrowe. Powróćmy do pizzy. Oprócz pizzy mamy jeszcze tutaj tajemnicze 2 opakowania, lewe i prawe. Prażona cebulka w zestawie, nice. A drugie? Okej, jest sos. Z tego co mi się wydaje, to jest sriracha mayo, ale ta pizza jest gigantyczna, duża i taka gruba i ma ser w bokach. Niezła prezentacja, jest składników dużo. Jeden kawałek no naprawdę waży około 130-40 gramów kawałek ma, lekko. Większość dzisiejszych pozycji jest ostra. Tutaj mamy ostre papryczki, jest cukinia, jest kurczak, jest boczek, jest jakiś ser feta chyba tutaj, ser w bokach. Jeżeli chodzi o kreatywność, no to powiem ci, że naprawdę wygląda to wszystko ładnie, schludnie, składników jest dużo, ale też to jest zrobione wszystko z pomyślunkiem, więc kreatywność dam 6 na 7, bardzo wysoko, 13 punktów, szczęśliwe czy pechowe, zobaczymy. Myślę, że jeden kawałek śmiało można zastąpić jeden posiłek, jeżeli chodzi o kaloryczność, ale o to tu chodzi. Duże jedzenie, duże kalorie, dużo przyjemności. Zostaw łapkę w górę. A jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz serowy bok, bo właśnie będę jadł serowy bok. No i to Pizza Hut wpada na pierwsze miejsce w naszym rankingu. Teraz jesteśmy pod Pasibusem, zobaczymy co nam zaoferują. Często pomijam Pasibusa, ale dzisiaj bierze udział w naszej rywalizacji i mam nadzieję, że tutaj nas napaszą. Pasibus, napaszą. Największą pozycję jaką macie i żeby ją tak maksymalnie spersonalizować. Tutaj zapowiada się chyba największy burger jaki był dotychczas, a nazwa zaproponowana przez panią to... Myślę, że to było po prostu DIY, your pulled beef burger, coś takiego. Aha, jak? DIY pulled beef burger, okej, no, dobra. Coś w tym stylu. Mamy naszą pozycję, ale jest tak wielki, że to jest szok. Jak go puszczam, to on leci. Mi się wydaje, że lekko ma 20 cm. O kurde, stacką mamy 1,5 kg. Czyli jest konkurencyjnie dla Pizzy Hut, bo ona miała też ponad kilogram, ale jednak to jest pizza i tam bierzesz kawałek, a tutaj postaram się zjeść go. Nawet rękawiczki mam. Jest szarpana wołowina, jajo, mięso. Ja sobie wezmę po prostu taką górną część i spróbuję go na dwa razy. I jeszcze muszę spróbować tą część. Co to jest? To jest chyba serowy kotlet, nie? Kaloryczność myślę, że tu jest przesadzona. Czy ja w tym momencie jem 3 kawałki mięsa z serem? Być może. I jeszcze dół. Dół to już tak zmógł, patrz to. Ogórek, sałatka i znowu 3 kawałki mięsa. Dół smakuje jak surówki od kebaba. No i teraz jak ocenić tą pozycję? Jeżeli chodzi o kreatywność, dałbym tutaj najwyższą półkę 7 na 7, bo naprawdę nałożone dużo, różnorodnie, ale naprawdę jest to spójne w smaku i dobre, tylko trzeba było częściowo po prostu go jeść. Trochę góry, trochę środka, trochę dołu. A jeżeli chodzi o rozmiar, chyba najcięższa pozycja, najdłuższa wzwyż, bo to taką piętrową wieżę ułożyć to jest naprawdę sukces, więc też damy 7 i łącznie mamy 14 punktów i to Pasibus wychodzi na prowadzenie. Pierwsze miejsce, ale zobaczymy jak zachowa się konkurencja w pozostałych. No to teraz pora na Burger Kinga. Zobaczymy jak się spisze Burger King w tej rywalizacji. Jeżeli chodzi o wyniki Burger Kinga w różnych odcinkach typu shortach, które sobie robię czasami, że coś kwaśnego
dlatego takie wyzwania, które sobie robimy, no to Burger King zawsze spisuje się dobrze. Podjeżdżamy do drive'a i zamawiamy coś największego. I chodź, pokażę Ci pomoc na odcinek, która przyszła. Osoba, która pomoże mi dzisiaj dokończyć ten odcinek. A jest to Siemano, witam. WR7 Legend, legenda polskiej piłki nożnej. Wbijajcie do Wojtka na kanały, Instagram, TikTok, YouTube i subskrybujcie go, bo będzie dużo kontentu piłkarskiego, a teraz jedzeniowego. Ten Burger King to już jest przeze mnie tak przejechany, że ludzie pewnie mają mnie dosyć. Jak widzą mój samochód podjeżdżający do okienka, to mówią: to już pozostawiam do wyboru dla pana i żeby po prostu taka była naprawdę największa jak się da. Zagwozdka jak nazwać. Jak? Tarczyca albo zator. O, dobra. Zator. Tarczyca. To mi się podoba, że jest zarąbiście zapakowany. 884, czyli prawie kilo. Pasibus był cięższy, no. Tak? Miara jeszcze ile? 14 centów, pasibus miał 20. Co? No. No. No naprawdę. On miał 4 wykałaczki, żeby nie upadł, nie? Ej, zajebiście wygląda. Zobacz. Mega dobrze. No mega dobrze wygląda. Jeszcze jest pomiędzy każdym kawałkiem mięsa ser. A w pasibusie tego nie było. Dobrze to wygląda. No. Wojtek, prosiłbym Cię, żebyś w tym jednym z 3 fast foodów, które mamy jeszcze, Dobra. zajął się jedną pozycją. Wybierasz Burger Kinga, czy idziesz dalej w ciemno i bierzesz Mac albo KFC? KFC biorę. Tak? Dobra, czyli jeszcze ja. Kurde, myślałem, że teraz zje. Nie wiem jak to wziąć w ogóle. Chyba wezmę tak jak w pasibusie, że zrobiłem tak, połówkę. Jest. I spróbujemy z tej strony. Jest ok. Smak naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o kreatywność, to według mnie poziom kreatywności jest tutaj naprawdę bardzo wysoko. Fajne jest to, że mamy właśnie ten ser między plastrami mięsa, więc dałbym 7 na 7. Jest dużo, ale jest tak, że jeszcze da się to jakoś wziąć i zjeść. Co do wielkości, no to jednak pasibus dał większą opcję, więc tutaj damy 6 na 7, czyli mamy powtórkę punktów z Pizzy Hut. I teraz pytanie, czy Pizza Hut, czy burger? Wydaje mi się, że jednak to jest bardziej kreatywne. I tutaj dam te mikro punkciku więcej i Burger King latuje na drugim miejscu, ale pasibus still on the top. Zostało KFC i McDonald's. KFC jest Wojtka. Ale ja będę musiał dawać ocenę? Byś musiał zjeść to. Jak Całe. wszystko? Wszystko. Dobra, czekamy do końca, aż tu będzie całe zjedzone. No to teraz McDonald's i zobaczymy, czym zaskoczą nas tutaj. Musieliby zrobić 14 punktów, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce, a to nie będzie łatwe. Żeby pani wybrała jakąś największą taką pozycję, jaką macie i jeszcze ją maksymalnie spersonalizować, czyli tam, nie wiem, pododawać takie dodatki, żeby ona była po prostu możliwie największa. Jakby pani wymyśliła jakąś nazwę do tego burgera, który teraz jest, jakąś taką według pani, jakby mógł się nazywać. Jak? Giga Wieśmak. Fajnie brzmi. 420 gramów, jeżeli chodzi o tą pozycję. O, zapakowane w wiele papierków, ale jak mam być szczery i porównując do tych wszystkich innych, moja budowlana miarka mówi, że mamy tutaj tylko 7 cm. 7 cm. To dużo czy mało? Piszcie w komentarzu. Sprawdzimy konkretnego gryza, tą przynajmniej pozycję można ugryźć. Powiem Ci, że smakowo to naprawdę wszystko współgra fajnie i chyba smakowo to jest jeden z lepszych burgerów, jaki dzisiaj był. I smakowo tą pozycję oceniłbym wysoko, ale my smaku tutaj nie oceniamy. Kreatywność? Dałbym tutaj 4 na 7, a jeżeli chodzi o wielkość, to dałbym tutaj 3 na 7. Jest to po prostu troszeczkę większy burger niż jest w rzeczywistości, czyli łącznie mamy 7 punktów, połowa, ale na topkę to nie zasługuje. Teraz pora na KFC, ostatni fast food, który nas czeka. Tutaj mamy kurczaka, no bo nic innego nam nie wykombinują, ale zobaczymy, czy to będzie we wrapie, w kanapce, czy w kubełku, bo w sumie kubełek też można jakoś powiększyć maksymalnie. Ciekawe, co wykombinują. Ogólnie podjeżdżamy na koniec dnia do tego kewca, więc to jest zawsze najgorszy przypał. Przed końcem zmiany robić takie zamówienia jakieś. Ja bym poprosił, żeby pani wybrała taką największą pozycję, jaką macie i jeszcze ją tak maksymalnie spersonalizować. Dałoby radę, tak? Okej, no to jeśli to wszystko, to zapraszam. Dobra, super, dziękuję bardzo. Łatwo poszło, fajnie. Myślałem, że będzie więcej jakichś tych zmagań. Triple Grander, okej, super, super, dziękuję. To załatwmy sprawę KFC Triple Grander. 406 gramów, to mały. A jeżeli chodzi o pomiar? Jest ledwo 8 cm. Wojtek, proszę bardzo, podwójny kurczak, musisz spróbować. Dzisiaj ty jesteś tym ostatnim testerem. Ale co mam oceniać? Czy ogólnie smak? Tylko smak? Żebyś sobie zjadł. No będzie dobry. Ty, no zobacz, wygląda bardzo ładnie. Okazale. To dam radę, pasza. Chwila prawdy. Na luzie.
Potężny gryz. Nóżka z kurczaka, nie? No chyba tak, bo taka soczysta widać, no. Ogólnie Panierka chrupiąca, no, trochę pikantny. Jeszcze tu jakieś były dodatki oprócz tego, co w standardzie jest? potrójnie. Triple grander, tylko tyle wiem. W smaku jak ma być 4 jest ok, ale dla mnie bez szału. Tak? Jak proponujesz kreatywność na 7? Średnią, bo są tylko 3 mięsa dodatkowo i nic więcej, więc 3 mięsa damy trójkę może. może być 3 na 7. 3 na A 7? wielkość? Ja bym dał z 2. 2, no, bo na to co było dzisiaj to na serio jest małe. Czyli łącznie mamy 5, a słabo 5, no KFC nie dało rady. Pisz co według Ciebie było najlepsze, jeżeli dotrwałeś do końca, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i tu Ci się wyświetla właśnie odcinek, który jest dla Ciebie proponowany. Obejrzyj, bo to jest bardzo fajny odcinek. Oglądaj. A wygrywa dzisiaj Pasibus. Pozdrawiamy cały zespół Pasibusa. Liczymy na jakieś fajne bonusy w przyszłości.